Vision Art przedstawia Hikari, światło, które nie zgasło. Powieść Gal Cohen. Czyta autorka. Prolog. Światło, które nie zgasło. Mam 82 lata. Przez większość życia byłam pewna, że pamięć jest naszym największym sprzymierzeńcem. Myliłam się. Siedzę na drewnianej werandzie niewielkiego domu w Kamakurze. Przede mną ogród. Tworzył go przez wiele lat. Po lewej stronie rośnie stary klon japoński. Jesienią jego liście stają się tak czerwone, jak lakier na drewnianych szkatułkach, które kiedyś sprzedawano w Asakuzie. Dalej stoi kamienna latarnia, a za nią bambus. Wiatr porusza łodygami. Uderzają o siebie cicho, jakby prowadziły rozmowę, której człowiek nie powinien podsłuchiwać. Co kilkadziesiąt sekund drewniane ramię Shishio-doshi napełnia się wodą, opada i uderza o kamień. Tok. Cisza. Tok. Kiedyś ten dźwięk mnie drażnił, ale dzisiaj słyszę w nim serce domu. Na niskim stoliku stoi czarka, niewielka, biała, z nierówną krawędzią. Przecinają ją cienkie złote linie. Pierwszy raz pękła jeszcze w Japonii. Drugi raz pękła w Polsce. Tego samego dnia zadzwoniło laboratorium. Za każdym razem ktoś ją naprawił. Ja też. Podnoszę ją obiema dłońmi. Herbata dawno wystygła, ale nadal pachnie jaśminem. W głębi domu słyszę kroki. Nie odwracam się. Rozpoznaję je. Są spokojne, lekkie. Tak samo jak tamtego dnia na lotnisku w Madrycie. Okasan? Jedno słowo. Tyle wystarcza, żeby na moment zabrakło mi oddechu. Zawsze tak reaguję. Ten głos tak działa. Odwracam głowę. Stoi w otwartych drzwiach. Ma 60 lat. Ale ja wciąż widzę dziewczynę w jasnym płaszczu, z włosami związanymi niedbale na karku. Patrzyła na mnie tak, jakbyśmy już kiedyś się spotkały. Byłyśmy dla siebie zupełnie obce. A jednak wtedy na kilka sekund cały świat zamilkł. Tłum na lotnisku, zapowiedzi lotów, walizki, jego głos i zostały tylko oczy. Jej, moje i oczy mojej matki. Herbata ci wystygła, mówi. Wiem. Siada obok mnie. Nie rozmawiamy. Przez lata zadawałyśmy sobie te same pytania, ale za każdym razem brzmiały inaczej. Jak zielona herbata. Każde kolejne zalanie wydobywa z niej inny smak. Co lubiłaś jeść jako dziecko? Czy bałaś się ciemności? Kto trzymał cię za rękę pierwszego dnia szkoły? Kiedy płakałaś? Kto pierwszy to zauważał? Pytań było więcej niż odpowiedzi. Z czasem przestałyśmy wierzyć, że przeszłość można odzyskać, opowiadając ją od początku do końca. Nie można. Można tylko nauczyć się z nią żyć, jak z pęknięciem na porcelanie.
Ona przesuwa dłonią na stole i dotyka czarki. Nadal z niej pijesz? Tylko z niej. Uśmiecha się. Za każdym razem, kiedy to robi, widzę w niej jego. Nie rysy twarzy, nie oczy. Coś, czego nie umiałabym nazwać. Może sposób, w jaki uśmiech pojawia się odrobinę za późno. Może spokój. Nie mówię tego. Nigdy nie musiałam. Wiatr porusza liśćmi klonu. Jeden z nich odrywa się od gałęzi. Przez chwilę wiruje w powietrzu, po czym cicho opada na kamienną ścieżkę. Z wnętrza domu dobiega krótka melodia. Znam ją. Przez 30 lat rozbrzmiewała tylko raz w roku. Zawsze tego samego dnia. I serce znowuż na moment zatrzymuje się w piersi. Udało mi się go uruchomić, mówi cicho. I kładzie go przede mną. To jego telefon. Odblokowuje ekran. Otwiera zachowane wiadomości. Jedna po drugiej. Wszystkie jednakowe. Pamiętam. To jedno słowo. Nigdy nic więcej. Zapada cisza. Nie potrafię oderwać wzroku od telefonu. Dopiero po chwili zauważam pudełko. Ciemne, z drewna paulowni. Od razu je rozpoznaję. Stało na półce w jego gabinecie przez wszystkie lata naszego życia. Nigdy go nie otwierałam. Nigdy nie zapytałam, co w nim trzyma. Na wierzchu leży zegarek, obok obrączka i wieczne pióro. I ten stary telefon, taki, którego od dawna nikt już nie używa. Nie sięgam po niego. Moje dłonie zatrzymują się na małej, pożółkłej kopercie wsuniętej pod telefon. Jest lekka, prawie nic nie waży. W środku znajduje się jedno zdjęcie. Nie zdjęcie. Czarno-biały wydruk z badania USG. Maleńka postać, której wtedy nie potrafiłam jeszcze dostrzec. Na odwrocie widnieje tylko data i 2 słowa. Przez dłuższą chwilę nie widzę nic. Łzy rozmywają litery. Nigdy ci go nie pokazał? Pyta. Kręcę głową. Delikatnie odwraca telefon ekranem w moją stronę. Na tapecie jestem ja. Jedną ręką obejmuję brzuch, drugą trzymam jego dłoń. Patrzymy na siebie, nie w obiektyw, na siebie. Nigdy tego zdjęcia nie widziałam. Głaszczę opuszkami palców pożółkły wydruk USG. Nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, że pierwszym zdjęciem naszego dziecka nie była fotografia. Było nim światło. Opowiedz mi jeszcze raz. Zamykam oczy. Najpierw wraca deszcz. Potem zapach zielonej herbaty. A dopiero później widzę salę konferencyjną w Tokio. 3 filiżanki stojące na stole i młodego mężczyznę w ciemnym garniturze. Nie powiedział wtedy nic szczególnego. Po prostu odwrócił jedną z filiżanek tak, żeby jej ucho było skierowane w moją stronę. Nikt poza mną tego nie zauważył.
I dzisiaj wiem, że niektóre historie zaczynają się właśnie tak. Nie od wielkich słów, nie od miłości od pierwszego wejrzenia, ale od gestu tak małego, że łatwo go przeoczyć. Otwieram oczy i wracam pamięcią do lata 1992 roku. Do Polski, która dopiero uczyła się wolności. Do małego chłopca, którego zostawiłam pod opieką swojej matki. Do koperty leżącej na biurku mojego szefa i do biletu lotniczego. Na nim było tylko jedno słowo: Tokio.